Siemaneczko na kanale Do Roboty. Dzisiejszy odcinek, który kręcimy dla Was, który już za chwilkę tutaj zobaczycie, to najcięższy materiał w realizacji, jaki od 5 lat na kanale Do Roboty zrobiłem. Więc warto go oglądać. A dlaczego najcięższy? Bo zobaczycie, jak wygląda praca w czynnej, w aktywnej kopalni węgla kamiennego. Więc my bierzemy się do roboty, a jak widać po mnie, roboty będzie sporo. Więc co? Lecimy! To panowie godziny kierunkowe. Szafa elektryczna, ona steruje cały kombajnie. Będzie można czekać i szło następne kotwić. Ale węgiel. Kombajn tu jeździł tak jak teraz tam wjechał, nie? Historię dzisiejszego odcinka zaczynamy w KWK Budryk w Ornontowicach. Za chwilkę wejdę na teren kopalni, przebiorę się, przejdę szkolenie BHP, a później już zjadę na dół. Delikatnie się stresuję, ale na pewno z Wami, drodzy widzowie, i z profesjonalistami w tym zakładzie przejdę to wszystko pomyślnie. Ale nie tylko będę na dole, bo pokażę Wam cały proces od wydobycia aż do załadunku węgla koksowego. Więc co? Bierzemy się do roboty i wchodzimy do środka. Na dole wszystko może być niebezpieczne. Jest szybko. Jesteśmy, to jest to piekło. Co ja lubię, to co ja kocham. Czy zawsze tu jest tak ciepło? Szczęść Boże. Wtedy się trzymie na tym ociosie i na ten cały struba. Jak płynie rzeka węgla. Jest to bardzo różna granulacja. Jesteśmy na stanowisku taśm przebieżnych. Czyli to jest węgiel koksowy. Leci węgiel. Leci węgiel i to nawet pełną strugą. Otrzymałem już ciuchy robocze, jestem już przebrany i idę na szkolenie BHP. Co może być niebezpieczne na dole, bo będę za chwilkę zjeżdżał i... Niebezpieczne na dole, no, na dole wszystko może być niebezpieczne, bo najważniejsze, dla nas najniebezpieczniejsze jest zagrożenie te gazowe. Czyli metan, którego nie czuć. Gdy są stężenia wysokie, on wypiera tlen. Czyli wysokie stężenia powodują, że tego tlenu jest coraz mniej. No i może być taka atmosfera, że tlenu jest poniżej 18% i zaczynamy mieć problemy z oddychaniem. Czyli sam metan nam nie szkodzi, tak? Nie, jakby sam tylko... metan nie, tylko duże stężenia jakby wypierają tlen, który jest dookoła nas, który nam służy do oddychania. A niebezpieczny jest dlatego, że jest palny i wybuchowy. Ale domyślam się, że to tylko jedno z wielu niebezpieczeństw. Tak, zagrożenie klimatyczne jest dla nas bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest takie zagrożenie, które też my jako górnicy najbardziej odczuwamy, bo na dół jak się zjedzie, czasami temperatura jest bardzo wysoka, wilgotność jest bardzo wysoka, można się przegrzać, organizm się może przegrzać. Zagrożenie tąpaniami. Tąpania idzie przewidzieć jakoś, są aparatury, które nam już sygnalizują, że coś się może dziać, ale są tąpania, które przychodzą nagle, nie da się ich przewidzieć, jest po prostu rozprężenie tej całej energii, która jest dookoła nas i następuje na przykład częściowo zniszczenie wyrobiska, to wtedy jest tąpnięcie. Czyli kaski lepiej mieć cały czas, znaczy w ogóle To trzeba myśleć, mieć. żeby To zdejmować. znaczy kask trzeba mieć na głowie, lampę też trzeba mieć na głowie, bo w wielu miejscach nie ma żadnego oświetlenia. Dodatkowo każdy musi być wyposażony w aparat ucieczkowy. No właśnie, który co z musi tym być- aparatem? Pokażmy, jak to działa i który do czego musi być to... cały czas przy nas. Aparat ucieczkowy ma za zadanie odizolować nas od atmosfery niezdatnej do oddychania. Gdyby coś się stało, osoba dozoru czy ktoś widzi na przyrządach pomiarowych, że coś się dzieje, że tego tlenu jest coraz mniej i jest hasło użyć aparat ucieczkowy. A więc wieszamy go sobie. Czyli ja go cały czas mam przy sobie. Tak, cały czas Każdy jest. górnik go ma. Obojętnie co się nie robi, ten aparat musi być zawsze przy nas. Po prostu jak coś się dzieje, nieraz jest tak mało czasu, że gdybyśmy go gdzieś odwiesili nawet w zasięgu ręki, możemy nie zdążyć, żeby go pobrać, przygotować sobie do użytku i oddychać tym tlenem, który jest tutaj w tym aparacie. Więc jak już coś się zaczyna dziać, zawieszamy go sobie na szyję, zrywamy wszystkie zabezpieczenia, zrywamy tą klapę. To jest akurat treningowy aparat. W normalnym już się zaczyna wytwarzać tlen. Tutaj jest tlen chemicznie związany i już się wypełnia nam ten worek oddechowy. My jeszcze pomagamy 3 do 5 wdmuchnięć, żeby jak najprędzej się napompował ten worek oddechowy i w tym momencie wkładamy do ust, zatykamy sobie zatyczkę nos i już oddychamy Tylko tym.
przepraszam, ciężko się mówi, już oddychamy tym powietrzem, który jest w aparacie. Tu jest tlen chemicznie związany, to nie jest żadna butla z tlenem, tylko on jest chemicznie związany i powoli uwalnia nam tlen. Później go sobie tylko dźwigamy do góry, ustawiamy sobie wysokość i już możemy się powoli wycofywać w miejsce, gdzie jest po prostu miejsce bezpieczne. Są Ile drogi mamy czasu na to wycofanie? 60 minut. On starsza na około 60 minut. To jest wszystko zależne od wydatku powietrza, no bo to jeden oddycha wolniej, druga osoba może być oddycha szybciej, tym bardziej przychodzi stres. I wtedy on wystarcza na 60 minut, do 60 minut. Jeżeli na przykład byśmy gdzieś byli i nie jesteśmy w stanie się wycofać, nie wiem, coś nam się stało, po prostu musimy przeczekać, aż ratownicy przyjdą, to w spoczynku on jest w stanie nam zagwarantować ten tlen na 180 minut, do 3 godzin. Czyli mamy go cały czas przy sobie, Cały ale czas przy oby sobie. się nigdy nie przydał. Oby był tylko po to, żeby go nosić na ramieniu, I ćwiczyć plecy. ćwiczyć, ale nosić go, dźwigać, ale nikt pod żadnym pozorem najlepiej, żeby go nie trzeba było użyć. No to dobra, to będziemy go trzymali zawsze ze sobą zjeżdżając na dół. Czy jest coś, czym się mogę jeszcze stresować, albo osoby, które to oglądają, jakieś informacje, które by dla nich były ważne, na przykład jakby chciały, nie wiem, podjąć pracę właśnie górnika, co jest jeszcze takiego niebezpiecznego, z czym trzeba walczyć, albo z czym trzeba, nie wiem, przeciwdziałać na dole? Zagrożenia czyhają Wszędzie. Wszędzie, bo powiedzmy, czy pożar, czy wybuch metanu, czy właśnie zagrożenia klimatyczne, czy zagrożenia wodne, które występują na kopalni. Ale tu też mówimy o takich dużych zagrożeniach, ale są pewnie takie małe, na co zwracać uwagę, żeby nam się nie stała krzywda jako górnikowi, typu, nie wiem, jakieś przewody, węże, maszyny i tym podobne. Tak, Raczej mówię o takich błahych rzeczach. Urządzeń na dole jest mnóstwo. Jest potężny kombajn, są przenośniki, które nie daj Boże, jakby gdzieś tam człowiek nogę włożył, no to może dojść do tragedii, do śmierci, bo to są wszystko potężne urządzenia z wielką mocą. Także A miejsca jest mało. miejsca jest mało i robiąc cokolwiek zawsze trzeba mieć z tyłu głowy oczy otwarte, bo pracując tutaj nie wiem co jest za plecami, wystarczy czasami jeden krok zrobić i staje się nieszczęście. Czyli trzeba myśleć, co najważniejsze, z jednej Myśleć, strony uważać, pracować, działać. nie działać w rutynie, bo rutyna niestety gubi, a wiadomo, taki górnik, który pracuje już długo, często, tak jak wszędzie, w każdym zawodzie, robi się po prostu na pamięć niektóre rzeczy, no i to czasami przynosi zgubę. To super, to dziękuję za krótkie szkolenie. Oczywiście tutaj poza kamerami przechodzę bezpieczne i długie szkolenie, żeby już za chwilkę zjechać na dół. To co, ile zjazdów, tyle wyjazdów, tak? Tego trzeba życzyć każdemu To jest górnikowi. najważniejsze. I ja też sobie tego życzę. Przechodzimy dalej. Jestem już po szkoleniu, teraz idę odebrać lampę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym odebrać lampę. Proszę podać miseczkę. Dobra. Jeszcze mi średniejszy ty. Ja. Oprócz lampy muszę pobrać również aparat ucieczkowy, o którym mówiliśmy na szkoleniu. Nie wiem, czego mogę się naprawdę spodziewać. Raz w życiu byłem w kopalni, ale to było muzeum Guido, więc chyba nieporównywalne, co? Nieporównywalne. Zupełnie inna prędkość klatki na dół, zupełnie inne ciśnienia. Ale coś muszę się czego złapać, Niczego się nie trzeba trzymać. Jesteśmy w Chudowie na szybie 6. Będziemy zjeżdżali na poziom 1050. Czyli 1050 metrów pod ziemią. Tak, od tego poziomu, tak? Od tego poziomu. Czyli ponad kilometr będziemy zjeżdżali na dół. I jaki czas operacyjny takiego zjazdu? Około 5 minut. Polecam przełykać ślinę. Przełykać ślinę. Tak. Ja się stresuję, ale chyba nie powinienem. Nie będzie dobrze. Chodź. Chodźmy. Czyli winda sama w sobie ma 4 piętra, tak? Taka jedna. U która nas jest. teraz tutaj, na naszej kopalni tak. No to różnie jest. Szczęść Boże, daj Panie Boże. Taka tradycja zawsze, że kask się zdejmuje, mówi szczęść Boże. Takie tradycyjne górnicze pozdrowienie, prawda? Ile mówią, ile zjazdów, tyle wyjazdów. Tak, w tej kolejności. Jest szybko. Szyb jest, to jest rura 9-metrowej średnicy. No i tutaj jest też podciągnięte rurociągi klimatyzacji. Tam, nie wiem, widzieliście na powierzchni takie duże agregaty, nie? No to tam jest zabudowana cała stacja klimatyzacji. Oprócz tego na każdym poziomie, na poziomie 1290 też jest osobna ta klimatyzacja z Imaga.
No i później ta zimna woda jest rozprowadzana rurociągami do wyrobisk. Na 1290 temperatura pierwotna skał wynosi około 43 stopnie. 43 stopnie to- temperatura po otoczeniu. Tak, jak się otworzy ocios, nie? I dotknie się, no to jest 43 stopnie. Tak więc praca w takich warunkach jest teoretycznie niemożliwa, dlatego jest potrzeba tej klimatyzacji, prawda? Okej. I Wyrobisko. co, już dojechaliśmy? Tak, To było szybciej niż 5 minut. wydaje się. To, Kilometr pod... tak, jesteśmy 1050 metrów pod ziemią. I te wszystkie szyby są... Mniej więcej na każdym szybie zjazdowym, tak? No, mamy dwa, bo jest szyb trzeci i ten, szósty. To mniej więcej wygląda to podobnie. I od ilu lat to tak wygląda? Znaczy tutaj jazda ludzi została na szybie szóstym na 50 oddana chyba z 3 lata temu. Okej. No i tyle, no. I tak to tutaj jeździ, a wyrobisko zostało już wydłużone wcześniej. Tylko był uzbrojony szyb, był kilka lat temu przedłużany, no i głębiony, tak? Do tego 1300. Tama bezpieczeństwa. Każda tama musi być kontrolowana i to też w zależności jaka to jest tama w danym okresie czasu. Rejony wentylacyjne muszą być przygotowane do szybkiego zamknięcia, jeżeli by tam nie daj Boże się zdarzyło jakieś nieszczęście, jakiś pożar czy coś. Wszystkim zależy, żeby jak najkrótszy, jak najmniejszy ten rejon zamknąć, tak? No ale są na wlotach i na wylotach z rejonu pobudowane takie tamy bezpieczeństwa. Tam też zgromadzony jest materiał do szybkiego zamknięcia. Ale jesteśmy jak kilometr pod najrzadziej. ziemią, a tu jest przeciąg, jakbyśmy byli nad morzem, nie? No, tak jak mówiłem, szyby wdechowe mają to do siebie, że całe powietrze musi zostać prowadzone. Tędy. Na kopalni jest około 100 km wyrobisk. Okej. To powietrze trzeba porozprowadzać, tak? Tak I więc z jednego miejsca jest rozprowadzane na 100 kilometrów? na 100 km. No może nie z jednego, tak? Bo wdechowych są 3 szyby, wydechowy jest 1. No i trzeba te wszystkie, że tak powiem, wyrobiska przewietrzyć, tak? Kopalnia Budryk jest wiodącą, że tak powiem, kopalnią, jeżeli chodzi o zagrożenie metanowe. Przykładowo podczas wydobycia z jednej ściany czystego metanu wychodzi około 400 kubików czystego metanu, nie? Na minutę. Okej. Czyli w ciągu 60 sekund 400 metrów sześciennych 100% metanu się wydziela. Z ociosu, z urobku, który jest zrobiony z zawału, z robów, nie? No i Ale dla mnie to jest niesamowite, że wiesz, że jesteśmy 1000 metrów pod ziemią, a te wszystkie instalacje, to wszystko jak to wygląda, to jest tak jakby to naprawdę setki osób musiały nad tym pracować, nie? Żeby to wszystko było podciągnięte, te przewody, szyny, instalacje elektryczne, wodne, powietrzne, nie? no, jest dużo specjalizacji, prawda? Każdy jest w swojej dziedzinie. Wiadomo, są górnicy, elektrycy, ślusarze, są jeszcze też projektanci, którzy to wszystko przeliczają. Są specjalne do dopuszczenia ekspertyzy robione, no, żeby to wszystko spełniało swoje zadanie, a przede wszystkim, żeby było bezpiecznie, I prawda? to wszystko, co tu jest, powiedzmy, zainstalowane, zostało przywiezione takimi podobnymi windami, tak? No bo innej Tak, no, możliwości nie ma innej możliwości. Takim czymś jeszcze nie jeździłem. To jest taki rollercoaster, widzisz, no jest podpiętony właśnie mówię, no. na szynach, tak? Tu są też różne zasady, to są takie szczegóły, na które nikt nie zwraca uwagi, ale jest w zawiesie na jednym, my to go domy ringu, nie? Czyli na tym łuku obudowy jest podwieszona kolejka i na takim łuku nie może już być nic innego podwieszone. Jest wybieg 1400 chyba 70 metrów, 4 kilometrów. Ściana ma długość 200 metrów. No i to cały ten pokład wybierzemy. Jednego metra postępu ściany, czyli po jednym chodniku i po drugim, metr czystego węgla mamy około 760-790 ton. Jesteśmy na dworcu osobowym, część załogi tutaj wysiada, udaje się do przodka. Teraz pójdziemy na tak zwanego boltera. To jest przodek, który jest pędzony w obudowie indywidualnej kotwowej. Czyli nie ma tych ringów takich jak tutaj mamy, nie? Tych pierścieni, ani siatki takiej zaczepowej jak tu, tylko tam są takie duże płaty. Wyrobisko jest prostokątne
no i zobaczysz jak to wygląda. Tutaj też teraz widzę, musimy powiedzieć, że jechaliśmy z ile? Z 40 minut już, nie? No tak, niestety ten czas dojazdu tutaj do rejonu jest bardzo długi, bo to jest najdłuższy odcinek, najdłuższy rejon na naszej kopalni. Ale ten cały tunel to jest wyrobisko poprzednie, że powiedzmy stąd kiedyś wcześniej był wydobywany węgiel, czy my dopiero do tego węgla musimy To dojść? znaczy tak, wyrobisko jest drążone w pokładzie, to akurat, tak? Czyli z niego też część jest węgla, nawet podczas drążenia tego wyrobiska. No tak. No wiadomo, no wybierasz tą caliznę, tak? Część jest kamienia i część jest ten, a ściana już jest zaprojektowana w taki sposób, żeby wybierać jak największą ilość węgla, a skałę płoną zostawić, nie? I my wiemy wcześniej o tym, czyli gdzieś to są badania robione, gdzie ten Tak, węgiel są będzie. odwierty zrobione, badawcze, mniej więcej jak ten pokład zalega i tak dalej, to już wszystko jest przebadane wcześniej, tak? Okej, i tunele są tam drążone, i potem- żeby już ten węgiel stamtąd... Potem jest rozcinka tymi przekopami, pochylniami, chodnikami, nie tunelami. Okej. Tunele są w górach. Dobra, ja muszę się do nomenklatury tutaj górniczej nauczyć, bo mówię po swojemu, ale warto mnie tutaj poprawić. To są, lepiej powiedzieć ogólnie wyrobisko, Wyrobisko. tak? Chodnik. Albo chodnik, albo, no tu akurat jesteśmy w chodniku. Za chwilę przejdziemy do innego. No, to jest tak zwana, no, jako dworzec osobowy, nie? No to widzisz, tutaj jest górny tor, nie? Przed chwilą nas mijał jeden pociąg. Tak. No, jechała zmiana poprzednia, nocka, jechała do domu, a za chwilę pojedzie drugi pociąg z chłopakami ze ściany, bo teraz jechali przodkowcy, a za chwilę pojadą ze ściany. Dlatego my wykorzystujemy ten czas, jak musimy czekać na nich, żeby się pomijać, bo potem, bo to potem jest dalej jest mijanka. tylko jeden tor, nie? Aha. Nie? Tam dalej jest potem tylko jeden tor. Za chwilę tu z prawej strony przyjadą chłopaki ze ściany, nie? Z poprzedniej zmiany. To jest właśnie wydrążone wyrobisko przez taki duży kombajn. Za chwilę go zobaczymy. No i tak jak mówię, my nigdy nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. To jest jedyny, że tak powiem, kombajn w naszej spółce, w ogóle w górnictwie węglowym. Został zastosowany pierwszy raz w Jastrzębskiej spółce. No i on tutaj właśnie ten rejon rozstrzygał. Ale robi wrażenie i tutaj nie mamy już tych, nie? Nie ma właśnie tej tradycyjnej obudowy łukowej, tylko wszystko jest na tych kotwach, nie? To jest zapora przeciwwybuchowa. W takiej wanienki jednej się mieści około 40-42 litry wody. Muszą być te zapory budowane co 200 metrów za postępem przodka. Szczęść Boże. Krzyna Wojciech Szyjborze, kierownik oddziału. Cześć. O inżynierze. Witam inżynierze. To jest kierownik oddziału. Na dwie zmiany jedziesz, ja? Jedzie na zmiany na 7 rano na 22. To jest panowie obudowa chodnik samodzielny, budowie kotwowej. Każdy górnik idzie do środka, patrzy na to, obserwuje. Jak jest zielone, to jest dobrze. Widzicie, wykonywany ma Tak. zielony. Jak one się chowają do środka. Jak strop osiada, to one się chowają do środka. Jak jest żółty, to już taki ostrzegawczy sygnał, to po tym trzeba już, czasami trzeba już dokatwiać, no czerwone to już nie wchodzi. To trzeba podjąć jakąś profilaktykę, które przede wszystkim kotwienie, dokotwić więcej kotów w danym rejonie. Czyli mamy zielone, możemy wchodzić. Możemy wchodzić. Ja skontrolowałem całe wyrobisko, więc możemy wchodzić. Tu się to zaczyna te serce tego jakby przodka, ta strefa przodkowa. Tu jest ślusarz, który dba o kombaj po linii mechanicznej, hydraulicznej, prawda? Szczęść Boże. Tu już opanuje wszystkie urządzenia praktycznie. Tyle jak są. Taki pociąg aparaturowy się to nazywa. Ja. Nadaje ciśnienie wody na ten kombaj, ona nadaje 50 atmosfer ciśnienia. Jest szafa elektryczna, ona steruje całym kombajnem. I całym moim tam podajnikami ona wszystkie steruje. A kolejka na jakich kotwach jest wieszana? Kolejka jest na jakich kotwach wieszana? To jest dwójpometrowe, tylko są oddzielne kotwy, ale to same kotwy 2,5 są. metra, czyli 2,5 metra. Zaraz wam pokażę. Kręcamy się w ten. No tak, na tej kotwie można tam powiesić do 1 tony, a normalnie jak się ta kotwa ma wytrzymać ponad 20 ton. Okej. Bo ona może 20 ton trzymać i się jej nie wyrwie. Myśmy próbowali, nie ma szans jej wyrwać. Ona się gwincie, zedrze wszystko, ale kotwa nie puści. Nie ma takiej możliwości, żeby ją wyrwać. Tak te klejczymy mocno. To są te kotwy właśnie, te 2,5-metrowe. No. To jest podajnik, który jest przypięty, ten przenośniczek, który tutaj wisi na szyzakach. On widzisz, jest za kombajnem, on jest przypięty do porusza kombajnu się. już. Za chwileczkę będziemy już w przodku. Jeżeli na przykład
bierzemy w wyrobisku, które jest takie, nazwijmy to aktywne, tak? Gdzie są wstrząsy górotworu, no to wtedy te godziny się lubią pomajgać, nie? Bo to wyrobisko pracuje. Tak, wtedy miernicy muszą częściej przychodzić, nie? Czyli już jesteśmy pod ścianą. No jesteśmy w czole przodka, tak? I to jest ten potwór, tak zwany bolter, ja? Już za chwilkę uruchamiamy kombajn. Myśl technologiczna, zobaczymy jak ona działa, zobaczymy jak to wszystko wygląda już w praktyce. Dojechaliśmy tutaj chyba przez 40 minut tą kolejką taką podwieszaną, doszliśmy przez kolejne chyba 20 czy 30 minut, no ale jesteśmy już pod samą ścianą węgla. Zobaczmy więc jak wygląda to wydobycie, chodźcie. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie historia tego węgla można powiedzieć, że się rozpoczyna, czyli tutaj stąd go wydobywamy, tak? Tak, znaczy stąd my przygotowujemy głównie fronty pod ściany. My rozjeżdżamy chodniki, przygotowujemy po prostu pod oddział wydobywczy, my je rozjeżdżamy, przygotowujemy. Potem jest potem zbrojenie, potem jest wydobycie i wydobywamy ten węgiel właśnie, który tu widać. No tak, ale to jest maszyna, która już go wydobywa, tak? Na Też go wydobywa, maszyna już go też wydobywa, ona udostępnia te wyrobisko i zaraz go wydobywa. I jak to jest mniej więcej, nie wiem, prędkością, ilością takiego węgla, nie wiem, na jedną zmianę, na dobę, na godzinę? Na zmianę jedną to jest akurat tu jedziemy na jakieś 3,2 metra, czyli jakieś 4 cykle ten kombaj robi. Od razu kotwi po sobie wyrobisko, znaczy kotwi strop, górę. No i tak jest na każdą zmianę, 3,2 metra jesteśmy tutaj w stanie nim zrobić. Okej, ale tak jak widziałem, nie wiem, na parkingu, czy też chodzących tutaj górników było mnóstwo. Tutaj powiedzmy w tym miejscu aż tak dużej ilości pracowników nie widzę. Nie, mnóstwo. Tu jest 5 pracowników, typowo co ten kombaj obsługuje, 2 jest do obsługi taśmy, no to nam tu wystarczy. 1 jest do transportu. No to gdzie jest cała reszta tych ludzi? Co oni tutaj robią? Czy tu jest takich, nie wiem, kombajnów Tutaj 150? potężna kopalnia, potężna ilość kombajnów. Pójdziecie jeszcze na inny przodek, zobaczycie następnych ludzi. Czyli takich miejsc jak tutaj, takich kombajnów jest dużo, Dużo, tak? dużo. Tylko kombaj taki to jest jedyny w Polsce. Takiego tu nie ma nigdzie w Polsce. Takiego nigdzie nie zobaczycie. Jedynie tutaj. No to dobrze, że się tutaj dostaliśmy. Później pokażemy jeszcze inne systemy wydobycia, a na razie sprawdźmy jak działa ten kombajn, który jest jedyny w Polsce. To jest klej 2,5 metrowa, to jest ten klej. Klej ma 1,25 m, 30 cm około jego to jest taka warstwa bardzo szybko wierzyca, ona łapie po 30 sekundach, już trzymie. Reszta to jest 3 minuty. Okej. To jest taki kilkuskładnikowy, tak? Dwuskładnikowy, znaczy ta czyść po prostu musi, po prostu to chodzi o to, żeby ta kotwa jak najszybciej chwyciła strop już. Żeby nie było trzeba czekać i szło następny kotwić. To jest podany klej. A bo tam to było tylko wiertło, tak? To było tego wiertło, ono odwiercało otwór. Teraz to jest klej, to jest kotwa. A, i to jest teraz pychane. Skręcane zaraz to będzie, tam to będzie skręcane. Tam też równolegle też jest druga frytka, ale to czeka jakieś 30 sekund i ta kotwa już nie ma prawa ruszyć. Na 2,5 metra to też kawał tego, pręta. To chodzi wszystko o to, bo ta obudowa kotwowa to jest nic innego jak na zasadzie belki. My nie możemy dopuścić, żeby te warstwy skał się, one muszą być cały czas zwięzłe. I one wtedy się trzymie na tym ociosie i na ten cały strop. Ale Ale jak będziecie szli w lewo czy w prawo, to później co z tymi prętami wszystkimi likwidujecie? tak, ale potem są, jak na przykład idziemy w lewo, to jest dokacjany jeszcze strop i jak wiemy, że będziemy jechać, bo to było jeszcze mocniejsze. Te zostają, ale w lewo te boczne się likwiduje wtedy. A górne zostają. Góry zawsze zostają, tak, góry nie można, broń Boże. Czyli jesteśmy teraz po pierwszym naszym odwiercie. Cyklu. Cyklu. Tak, cykl. Czyli co, ściągnęliśmy ile tego węgla przez ten cykl? Jakieś 24 tony. 24 tony zeszło nam przez tą chwilę? To tak plus minus. Matko, widziałem, że dużo po tym taśmociągu szło, ale nie wiedziałem, że aż tyle. Czy zawsze tu jest tak ciepło, czy to jest tylko powiedzmy jak mamy lato u góry, to tu jest też po około 30 parę? Lato też ma wpływ na temperaturę, ale tu głównie to musi działać klimatyzacja. Bo jak nie ma klimatyzacji, to zawsze będzie ciepło. Zawsze jest ciepło. Ale no samo to, że my tu stoimy, po nas się prawie że leje, a wy tu musicie pracować po kilka godzin, nie? Nie ma tak źle dzisiaj, nie ma źle wcale dzisiaj, panowie. Nie ma źle. Nie, to jest normalna temperatura dobrze jest dzisiaj. No jak taka zmiana tutaj wygląda, na przykład takiego kombajnisty, to ile on tutaj robi? Zawsze się zaczyna zmiana od profilaktyki,
od urządzeń wentylacyjnych i potem zawsze sprawdzanie kombajnu, czy działa, czy jeździ. Potem trzeba materiał nanosić do jazdy, przynajmniej częściowo. Jak wszystko posprawdza, no to zaczynamy Także sprawdzają zraszania przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, tak? Przepłuczkę na te Oleje. wiertnice, stan olejów, tak? Elektryk, stan sieci, czy nie ma gdzieś jakichś Sprawdzają zawsze spadków i kombajn tak przed dalej. zmiany, trzeba go sprawdzić, czy on jest dolny do... potem jadą, nie? czy jest do Ciepło się ruchu. robi, jak się zaczyna urabiać skały, nie? Jak jest ten kurz, jak jest ten, to i jest dużo chwilą wilgoci, bo z tego zraszania też idzie, bo zraszanie dużo musi wody, być, tak. żeby dużo wody, nie? To potem znowu wilgoć wzrasta, wilgotność powietrza, no i No i wtedy ile się zrobi godzin nieprzyjemnie. robimy, żeby znowu wrócić powiedzmy tym pociągiem z powrotem już do łaźni? Robicie na 7,5 czy jesteście Tak, nad no godzina? jest około, nie o 7,5, jakieś 4,5 godziny jesteśmy 4,5 tutaj. godziny w rejonie, Jest, no. no. Nawet do 5 godzin czasami tak jesteśmy. 4,5 godziny, czyli 4,5 godziny, ale takiej już ciężkiej pracy widzę tutaj bez przerwy. No, bo- Cały czas, no, cały czas tu się trzeba ruszać. Pracować. Pracować, no właśnie widzę, że tutaj nie ma chwili tutaj przestoju, nie ma- bo tak. jak maszyna stoi, to ludzie pracują. Jak maszyna pracuje, to ludzie muszą ją obserwować. Jak i się nawet sterować. maszyna zepsuje, robić ślusarz, to mamy roboty po tyle, że wystarczy tutaj. No właśnie widzę, jeszcze dojść tutaj, przejść, to jest naprawdę niesamowite. Wielki szacunek do tych wszystkich ludzi, którzy tutaj robią, czy w każdej innej kopalni, bo jest to naprawdę niesamowite. A my co, przenosimy się na kolejny? Pojedziemy teraz na ścianę. No jak ładnie idzie, zobacz. Jak płynie rzeka węgla. Ale węgiel. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jesteśmy w Dolnej Wnęce, to jest odcinek w obudowie indywidualnej. Tutaj akurat bardzo krótki, bo jest mała ta wnęka, no to jest w tej obudowie indywidualnej malutko. No i właśnie tak sobie kopalnię wyobrażałem. Nie te wielkie takie przejścia, wielkie chodniki, tylko właśnie w takim miejscu myślałem, że właśnie będziemy się widzieć. I jesteśmy, to jest to piekło. To nie jest piekło. Nie? Nie, to trzeba lubić, to trzeba kochać. To na pewno, że tak, No. ale Jakby ktoś tutaj... tego nie lubił, to by tutaj nie pracował, No tak? właśnie, tej pracy trzeba się nadawać mimo wszystko. To Każdy z nas jest kowalem własnego losu i albo to ktoś kocha, albo nie, tak? No i co, mamy tutaj 131 takich elementów sekcji. Każda sekcja ma 1,5 metra szerokości. Ściana cała ma 200 metrów pomiędzy chodnikiem podścianowym i nadścianowym. Tu staramy się wybierać tylko to, co jest najlepsze, nie? Jak to mówią. i gdzie ten kombajn jest? Jest gdzieś w połowie ściany, czyli będzie gdzieś w rejonach 60 sekcji. Jedzie z cięciem w dół, tak więc za chwileczkę do niego dojdziemy. To jest kombajnista dolnego organu. Coś może opowiedzieć więcej o kombajnie. Kombajn Joy, amerykański. Składany w oddziale tutaj u nas w Tychach. Czyli tutaj pan, witam serdecznie, czyli pan tutaj steruje z pilota po prostu tym kombajnem. Inaczej. Jest kombajnista górnego, kombajnista górnego organu i jest kombajnista dolnego organu. Ja steruję dolnym organem, on steruje górnym organem. Okej, czyli musicie być cały czas w komunikacji. Tak, jesteśmy w komunikacji, mamy komunikację świetlną, znaki świetlne, nie? Okej. Czyli jak Stój, jedź do mnie, jedź ode mnie. Czyli takie proste, ale skuteczne. Skuteczne, dokładnie. Czyli każdy rozumie. I co, jedziemy na przykład teraz w tamtą stronę? Tak. Przez jaki czas? Aż coś się stanie, czy aż... Nie. Jedziemy w tamtą stronę, wjeżdżamy do wnęki, a za nami idzie przekładka, jest przekładany przenośnik. Gdy wyjeżdżamy z wnęki, zabrębiamy się w ocios ścianowy i dolna wnęka wtedy jest przekładana. Przekładamy samą dolną wnękę, zabrębiamy się, wjeżdżamy, jeszcze raz przecinamy i jedziemy w cięciu do góry. I tak w kółko. I tak w kółko. Potem do góry znowu wjeżdżamy do wnęki, wjeżdżamy w zacięcie, przekładamy górną wnękę, wjeżdżamy do górnej wnęki drugi raz i znowu w zacięciu na dół. Żeby podtrzymać strop, który został wycięty ze ściany, znaczy węgiel został wybrany, podtrzymać to, żeby nam nie deformowało chodnika później. Wiesz o co chodzi? Aha, czyli tu wszędzie, bo ten kombajn tu jeździł, tak? No tak, kombajn tu jeździł tak jak teraz tam wjechał, nie? No wybieg ściany ma 1,5 kilometra. A, czyli ten kombajn 1,5 kilometra ściąga ten węgiel z tej... Robić 80 cm na dół, 80 czy tam 70 cm do góry i tak jeździ, kurde, aż przejedzie 1,5 kilometra. Skomplikowane, ale myślę,
myślę, że idzie to... Tak jak Ci na tej mapie pokazywałem, nie? Tak. Jedną ścianę wybieramy, nie? Pomiędzy dwoma chodnikami wybieramy ścianę, a tu już jest rozcięta następna ściana, nie? Znowu jak to tu skończymy, kompleks zostanie przerzucony tutaj, wszystkie sekcje i zaś pojedziemy kombajnem tu. I ten chodnik, który jest dzisiaj podścianowym, gdzie teraz jesteśmy, wzmocnimy go w taki sposób, stojakami, żelazem, plus te kotwy, które były przed frontem ściany, tak? I on będzie pełnił funkcję chodnika nadścianowego dla ściany, która pojedzie tu. Znowu 250 metrów. Tam z tyłu już jest rozcinka zrobiona. Tam się sekcje poukłada i można jechać. Jesteśmy w przodku BW2B. To jest przodek drążony metodą tradycyjną, czyli z obudową EUP. Teraz jesteśmy w trakcie zabudowy stropnicy. Stropnica składa się z dwóch łuków, jest strzemionami połączona. Tam widzisz te zamki takie, nie? To są strzemiona. Tutaj to widzimy, że to jest tak pobudowane. I teraz specjalnym właśnie na organie takim wysięgnikiem, kapownik się to nazywa, będzie to dźwigane do góry, dobijane do stropu, wykładka później siatką, a na koniec chłopcy będą, jak to już będzie dobite do stropu, to będą zakładali te łuki ociesowe, nie? Okej, a przed tym ten kombajn drążył normalnie przy ścianę, tak? Tak, on musi wyciąć też na jednego ringa, jak to mówią, nie? Czyli musi jeden cykiel zrobić, musi tą caliznę całą urobić na ten kształt obudowy, która będzie zabudowywana. To sprawdza przodowy podczas jazdy razem z kombajnistą. Ustalają głębokość zawrębienia. No tutaj jest podziałka na 0,75, tak więc musi to minimum to 0,75 urobić, tak? Czyli tu o takiej pracy ciągłej i ciężko powiedzieć, bo to jest co chwilę przerwa, bo tu się chwilę urabia. Nie jest przerwa, jest cykl. No tak, ty. To jest cyklowanie. Tak? Oni jako taką przerwę to tutaj nie mają, bo jak kombajn urabia, to chłopaki przynoszą żelazo sobie bliżej, tak? Obudowę, elementy obudowy. No i teraz widzisz, kręcają te strzemiona na tym kapowniku. No i tu jest najbardziej ciężka praca, bo to są ciężkie kilogramy. Metr takiej obudowy waży 32 kg. Czyli 70 cm urobku 75 cm. i znowu chwila przerwy dla urobku, obudowa i tak cykl za cyklem. Tak, dokładnie. Pokazaliśmy dzisiaj proces wydobycia, teraz przed nami część na ziemi, tak? Czyli teraz dalsza... Powierzchni, tak? No, jutro pojedziecie zobaczyć, jak wygląda zakład przeróbczy. Zapraszam Was też, żebyście zobaczyli sobie, jak wygląda stacja ratownicza. Warto zobaczyć, bo często gęsto ratownik jest, że tak powiem, pomijany, dopiero od nich słyszymy wtedy, kiedy coś się nie daj Boże zdarzy. No niestety tak. A to jest bardzo ważna, że tak powiem, działka na kopalni. A na zakładzie przeróbczym zobaczycie, jaki jest proces tego, co my tutaj, górnicy na dole, wydobędziemy. Zobaczycie, jaki jest proces wzbogacania węgla, czyli otrzymania surowca ostatecznego, który idzie do koksowni lub ciepłowni, jeżeli chodzi o węgle energetyczne. Tak? Jasne, to my teraz zbliżamy się tutaj do szoli, później do łaźni. A jutro już będzie czyściej, czy nie? Nie. Też się musicie przebrać. Może troszeczkę czyściej będzie, ale będzie cieplej, bo jest warunki takie, jakie warunki na dworze, jakie są, takie są. A tam to jest przełożenie bezpośrednie. Zobaczycie w jakich warunkach, niełatwych też, bo przeróbka też dla nich trzeba mieć szacunek. Pracują przez 8 godzin w takiej temperaturze, jaka jest na dworze. To tam jest wszystko jeszcze zabudowane blachami, tak więc tam też jest ukrop i tam pracuje też dużo kobiet. Jasne, to teraz pokazaliśmy Wam, jak wygląda ta praca pod ziemią, a za chwilkę przenosimy się już na górę. Kolejna część tego odcinka jest już nagrywana na powierzchni, mamy kolejny dzień, ale jeszcze przed pokazaniem tej dalszej ścieżki wydobycia węgla, teraz po raz kolejny pojawiłem się w stacji ratownictwa górniczego. Ze mną jest Artur, witam Cię serdecznie. Miło, witam. Zainspirowałem się tą szkoleniem BHP, tym całym Waszym systemem szkolenia, więc chciałem się też pokrótce dowiedzieć, jak takim ratownikiem można zostać, choć wiem, że mógłbym o tym zrobić chyba cały osobny materiał. Reportaż, no, dość ciekawa praca, tak jak mówisz. Generalnie no tak, żeby zostać ratownikiem, przede wszystkim człowiek musi mieć 23 lata, minimum 2 lata pracy pod ziemią, wizualnie
Staramy się też dobierać ratowników, żeby faktycznie to byli ludzie ze stali. Oczywiście nie mogłem mieć takiej brody jak ty masz, No tak, generalnie, maska, żeby ta maska przylegała. No i wygląda to w ten sposób. Przychodzi taki pracownik na stację ratownictwa górniczego do mnie, ja go weryfikuję, tłumaczę mu mniej więcej jak wygląda nasza praca. Dostaje papiery do wypełnienia, czyli musi być nienaganny, oczywiście opinia kierownika macierzystego oddziału. Następnie powołujemy komisję. Na tej komisji, że oczywiście opowiadamy też o tej robocie, jakie on ma oczekiwania i tak dalej. Przechodzi tą komisję, udaje się na badania ratownicze. Na badaniach ratowniczych weryfikują go, można odpowiedzieć, od włoska do stóp palca. Jak zdaje ten egzamin, czyli te badania ratownicze, no przychodzi z powrotem z tymi papierami, no i posyłamy go na kurs. Okej, ale ratownik może być też, mieć dodatkową pracę, jak na przykład tutaj mechanik, czy też elektryk i tym podobne, tak? Tak, w każdym zastępie ratowniczym mamy elektryka, ślusarza, górnika, rabunkarza. Także ratownik, można powiedzieć, który zjeżdża na dół, ratownicy, którzy zjeżdżają na dół, są od wszelkiego rodzaju zadań. Nie? Także oni mogą mieć zadania jak i w ścianie, tak i w przodku. Jak i w przodku, to przy zabezpieczaniu na przykład innych rzeczy, innych spraw związanych z naszym ruchem zakładu górniczego. Czyli są wszechwiedzące, że tak powiem. Wszechwiedzący. Oprócz tego też można dodać tutaj, że są znakomicie wyszkoleni z tego względu, że mają szkolenia w jednostce, mają szkolenia u nas na kopalni, mają kursy powtórkowe, mają badania, także cały czas gdzieś tam są non-stop szkoleni podczas boju. Widzieliście tam tą komorę ćwiczeń, tam ćwiczą, w jednostce ratownictwa górniczego też ćwiczą, na kursach się doszkalają, także naprawdę, żeby być ratownikiem, to naprawdę trzeba troszeczkę od siebie dać. To na pewno. Drodzy widzowie, to jak chcecie, żebym zrobił osobny materiał o pracy ratownika górniczego i na przykład, żebym przeszedł to całe szkolenie, bo widziałem to pomieszczenie do szkoleń jest naprawdę rozbudowane, zadymienia i tym podobne, więc napiszcie w komentarzach, a może jeszcze raz się tutaj na kopalni pojawię. Tymczasem idziemy zobaczyć, jaka jest dalsza ścieżka tego węgla koksowego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również i zapraszam. Ze mną jest teraz pan Janusz Babczyński. Witam serdecznie. Witam, uszanowanie. Wyjechaliśmy już z tym węglem, albo właśnie wyjeżdżamy z dołu. I co dalej z tym węglem będzie dzisiaj się działo? Jaka jest ta ścieżka? Teraz jest ścieżka, witam Państwa, witam wszystkich. Ścieżka jest taka, że my z tego węgla surowego, z tej nadawy, z tego wydobycia musimy przygotować materiał, który możemy sprzedać, czyli typowo węgiel do celów handlowych. W naszym przypadku na kopalni Budryk jest to węgiel do celów energetycznych i do celów koksowych. Węgiel musi zostać wstępnemu poddany oczyszczeniu, także teraz widzimy stację przygotowania. Tam będzie węgiel odsiany, zmielony do klasy 0 do 80. Usunięte z niego zostaną zanieczyszczenia takie jak drewno, żelazo, gumy. To Państwo zobaczycie na przenośnikach przebierczych i przygotowanie tej nadawy już do wzbogacania w zakładzie przeróbczym, co zobaczymy za chwilę. Także na razie zapraszam, żebyście zobaczyli i Państwo oglądający, jak wygląda proces przygotowania węgla, tego urobku, który idzie z dołu. No właśnie, czy wszystko, bo wszystko, co idzie na tych taśmach, wychodzi na górę. Tak, bo nie ma innej możliwości. Także my to teraz musimy, stacja przygotowania jest przez to jest przygotowanie, że my musimy przygotować ten węgiel, który idzie z dołu do następnych procesów przeróbczych już na zakładzie przeróbczym. Okej, no to dobra, to wchodźmy do środka. Wchodźmy Tam też ma być duży wiedza. hałas. Tam jest hałas, także tam na pewno nie porozmawiamy. Będziemy się starać. Będziemy się starać, a wy, drodzy widzowie, chodźcie za nami. Idziemy. Także teraz, kochani, widzicie wydobycie, które jest eksploatowane na bieżąco z dołu kopalni. Czyli to jest wszystko, co po tej taśmie na dole leciało? To jest wszystko to, co wczoraj było widać na filmie, co górnicy, koledzy z dołu wydobędą. Teraz już zadaniem zakładu przeróbczego jest, tak jak mówiłem wcześniej, z tej tu oto nadawy, tak jak my to nazywamy, z tej mieszaniny kamienia, przerostu i węgla uzyskać gotowe produkty handlowe, które możemy sprzedać. No właśnie, bo tutaj też mi się tak wcześniej wydawało, pewnie wiele ludzi, którzy to ogląda, też tak myślało, że wydobywamy węgiel i ciach leci już na przykład do pieca. Jak sami widzicie, jest to bardzo różna granulacja. My generalnie musimy dążyć, żeby zrobić klasy 0 do 20 mm, do 25. Tu jest, niekiedy zdarzają się ziarna
bardzo duże do 800, czyli do 80 cm, 90 my je musimy poddać jeszcze do wstępnego skruszenia, bo takie też już nie są ziarna poddawane dalszej obróbce i wzbogacaniu. Także przez to mówię, ten budynek nazywa się stacja przygotowania. My tu musimy przygotować ten węgiel do dalszych procesów w obiekcie zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Jeszcze pytanie, bo nie pokazaliśmy powiedzmy procesu wyciągania tego na powierzchnię, chociaż słownie jak to wygląda. Dosłownie jest maszyna skipowa, gdzieś około 30-35 ton z zbiorników na dole, transport pionowy, wysypowany, tam jest jeszcze taki jeden przenośnik stalowy i potem bezpośrednio do nas na ten przenośnik. Aha, czyli to jest jeden krok taśmowy. wcześniej po Tak. prostu. Czyli takim samym szybem jak my na przykład zjeżdżaliśmy na dół czy do góry. Szybowym do transportu ludzi, a to już jest tutaj są akurat Szyb do transportu. typowo do transportu urobku i wydobycia. Przed chwilą zobaczyliście Państwo proces klasyfikacji na przesiewaczach WK, klasa 0 do 80, czyli generalnie to, co jest odsiane, już jest gotową nadawą na zakład przeróbczy. Zobaczymy to w dalszej kolejności. A teraz jesteśmy na stanowisku taśm przebierczych, czyli te ziarna, które na tym przesiewaczu były na górze, są podane procesowi jeszcze bardziej do czyszczenia, bo tak samo jak ktoś sprawnym okiem zobaczył, widać tam ciała obce, to co wcześniej mówiłem, resztki drewna, jakieś Wszystko, plastiki, kalosze, wszystko, kalosze i plastik, wiadomo jest sezon letni, także tu zadaniem naszych pracowników I to na ręcznie się stanowiskach- już sortuje, ręcznie, bo tu jeszcze powiedzmy nie ma takiej technologii, żeby to wybierać przez jakieś separatory czy inne technologie. Robimy to ręcznie, jest to najbardziej na teraz takie sprawdzone i tak się to robi. Tu widać drzewo do komór, jest ładowany i sypywany do skrzyń, materiały plastikowe i metalowe. Teraz zobaczymy, jak wygląda już przygotowanie urobku, który w dalszej części jest skierowany do kruszarki celem dokruszenia do klasy 0 do 80. Teraz jesteśmy już na ostatnim etapie przed wysłaniem nadawy, czyli węgla surowego na zakład przeróbczy. Zobaczyliście Państwo proces transportu wydobycia, wstępnego odsiania, wyczyszczenia z ciał obcych, poddania kruszeniu, czyli klasie 0 do 80. I teraz już jest taśmociąg, który kieruje nadawę do zbiorników, które za chwilkę zobaczymy na zewnątrz. W międzyczasie I będzie widziałem kierowane- takie wielkie skały, to one co, idą jako odpad na hałdę, Te tak? skały, które teraz było widać na tym przenośniku, jest to już materiał odpadowy, skała płona, który jest kierowany bezpośrednio na centralne składowisko kamienia. Okej, tutaj też mam pytanie do tego, co już tutaj idzie, bo zazwyczaj pewnie widzą też węgiel kojarzy się powiedzmy ze skałkami, które nie wiem, wrzucamy do Węgiel pieca. kojarzy się przeważnie z gospodarstwem i domowymi piecami. My tu generalnie teraz też prowadziliśmy jeszcze do tamtego roku w tej sytuacji trudnej wojennej sprzedaż węgla typu Orzech 2, ale teraz już jest zaniechana ta produkcja. Są to tylko węgle w mieszankach energetycznych i koksowych. No właśnie, Także czym to się różni? Bo widzę, że to jest takie bardzo sproszkowane. Sproszkowane, także energetyka sproszkowane bierze materiały i tak samo koksownictwo. Okej, w ten sposób. No właśnie, bo dlatego się dziwiłem, Myśmy że... też tylko węgiel, ale jeśli żeśmy go nie sprzedawali w tamtych czasach, że tak powiem odległych, to i tak był kruszony i sprzedawany do energetyki ciepłej czy do koksownictwa. Czyli mimo wszystko tutaj nie produkuje się takiego zwykłego węgla. Tak, to była zawsze jakaś taka drobny procent naszej produkcji. Czyli to jest węgiel koksowy. Tak, Tak. węgiel do celów koksowych. No dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Czyli teraz wyszliśmy na zewnątrz, węgiel z tamtego zakładu przenosi się do tych Tak, zbiorników. to co było ostatnio widziane na filmie, na przenośniku, ta nadawa jest kierowane pomostami do zbiorników węgla serowego. W naszym przypadku KWK Budryk są to 2 zbiorniki
betonowe o pojemności każdy koło 7000 ton. 7000 ton, czyli tak zwane silosy. po Tak prostu na zwane węgiel. silosy, także możemy tam zbierać węgiel 14 000 ton. To jest powiedzmy dwuzmianowe wydobycie. I teraz tymi tutaj 4 przenośnikami transportowany jest już na zakład przeróbczy, czyli popularną płuczkę i tam jest poddawany procesom wzbogacania, tak jak wcześniej mówiłem, aby już z niego uzyskać gotowe produkty do sprzedaży. Teraz, kochani, znajdujemy się w obiekcie dyspozytorni zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Na samej górze zadaniem tutaj dyspozytora, tu jest kolega Artur teraz akurat na stanowisku, jest zarządzanie tak zakładem, aby był prowadzony ruch zgodnie z wymogami BHP przede wszystkim, czyli bezpieczeństwa higieny pracy, bezpiecznej obsługi maszyn i prowadzenia produkcji w taki sposób, aby uzyskiwać wymagane wyniki. No i w tym wielkim budynku co się dzieje, żeby tak I pokrótce... w tym wielkim budynku, to co żeśmy widzieli, to co stacja przygotowania przygotowała ten węgiel, w którym znajduje się zarówno i kamień, i węgiel, i przerost. Teraz z tej nadawy my musimy uzyskać węgle do celów handlowych i odpad. Węgle do celów handlowych uzyskujemy poprzez proces wzbogacania w osadzarkach pulsacyjnych, w ośrodku wodnym na zasadzie pulsacji, czyli wzbogacany jest w ten sposób, że jest to nadawa podana do osadzarki ziarnowej. Zobaczycie, to są takie koryta wodne, tam za sprawą powietrza i wody, czyli wytworzenia pulsacji, dochodzi do rozluźnienia tej nadawy. Kamień, jako że jest najcięższy ma ciężar największy, pierwszy spada na dno tej osadzarki, w następnej kolejności przerost, a na samej powierzchni, na tafli osadzarki jest przesuwany węgiel i tak się odbywa to wzbogacanie. Może to jest ciężko powiedziane. Tu na razie nie musimy dodawać żadnej chemii, nie są tu prowadzone żadne procesy fizykochemiczne. W dalszej części, gdzie już dochodzimy do pracy z mniejszymi ziarnami poniżej 1 mm, tak jak flotacja, także tam już są dodawane odczynniki flotacyjne, czy w dalszej części, żeby tą wodę wyczyścić, flokulanty. Na razie tu wykorzystujemy proste działania fizyki, grawitacja i ciężar właściwy. Kolejny wielki budynek za nami, kolejny pomost przenośnikowy nad nami. Co tutaj się dzieje? Tutaj się dzieje tu już jest końcowy etap naszej produkcji. Zwieńczenie wydobycia, zwieńczenie produkcji zakładu przeróbczego. Tu jest skierowany węgiel handlowy, czyli to, co już sprzedajemy bezpośrednio do odbiorców, zarówno węgla koksowego, jak i węgla energetycznego. Za nami widać bocznicę kolejową, wagony próżne bądź załadowane, także widać załadowane. Może być sytuacja taka, że nie ma wagonów. Po mojej prawej stronie składowisko węgla, także jest też taka możliwość, że możemy składować ten węgiel, jeśli są chwilowe braki w wagonach, a w takiej sytuacji, jeśli stoimy zakładem, w każdej chwili możemy ten węgiel zebrać ze zwału, bo to jest też już gotowa mieszanka do sprzedaży. Według mnie niesamowita historia, to co tutaj pokazaliśmy przez 2 dni, a to co wy pokazujecie codziennie od dziesiątek lat. Niesamowite, dla mnie ciężka, brudna, mozolna, czasem pewnie i niewdzięczna praca, nie? No to się tak wydaje, ale górnictwo to jest na pewno ciężka praca, tak jak koledzy na dole. Tak samo u nas na przeróbce też są te ciężkie warunki. Państwo tego może nie doświadczyli do końca, ale my tu z kolegami na pewno ciepło, hałas, zapylenie, wierzcie mi, przez te 8 godzin jest to bardzo uciążliwe. I na pewno też ten wydłużony czas pracy, koledzy po 25 latach, tu jeszcze troszkę więcej pracujemy, jest to bardzo uciążliwe i tak samo ja też zwrócę zmienne warunki, bo teraz jest ciepło, także temperatury powyżej 30
30 stopni zimą, znowu inaczej. Także nasi pracownicy na pewno nie mają łatwej pracy i chwała im za to, że Tak, tu pracują. pełen szacunek dla wszystkich ludzi, którzy w takich zakładach, nie mówię tylko o tej kopalni, ale o każdej, która tak ciężko pracuje, naprawdę pełen szacunek. To, co ja przeżyłem wczoraj pod ziemią, to była pewnie namiastka tego, co oni przeżywają na początek, ale ja widziałem ten zapał, to zaangażowanie, to jak oni sobie pomagali, jak bijali, nie wiem, choćby jedną drewnianą, czy tam drzewną belkę w jakiś strop, to 4 nagle ludzi podskoczyło i każdy, ej, uważaj tu, zrób to, zrób tamto. Wszyscy jakoś tutaj w kopalni współgrają. To nie jest, że każdy dla siebie, tylko widać, dbają o bezpieczeństwo i o siebie. Praca zespołowa to jest najważniejsze. Jest dozór, są przodowi, także jakby nie było tej pracy zespołowej i ze względu na specyfikę zakładu, trudności i te odległości, jak żeście zobaczyli, przechodziliśmy dużo dzisiaj. Także tu musi być szybkość działania, organizacja, koleżeństwo, to jest najważniejsze. I bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo. To co, załadunek i powoli Także zrobimy będziemy... załadunek i myślę, że to jest te zwieńczenie tej naszej pracy i potem już węgiel tylko leci do odbiorcy. Tak jest. Na końcu tego odcinka jeszcze opowiemy, jak taką pracę znaleźć, jakie są mniej więcej zarobki i tym podobne, ale chodźcie jeszcze na załadunek. Leci węgiel. Leci węgiel i to nawet, nawet pełną strugą. Czyli to jest, można powiedzieć, finalnie ostatni etap tej tutaj produkcji, tak? Teraz gdzie ten węgiel leci? Tak, doszliśmy już do końca. To, co żeśmy przeszli, stacja przygotowania, obieg kompleksowy, przygotowanie, załadunek. Teraz akurat jesteście świadkami już załadunku węgla do odbiorcy. Akurat ładujemy to do Kozienic, węgiel energetyczny. Ciekawostka, załadunek takiego wagonu 60 ton. W naszym przypadku, tak jak my mówimy, szybki załadunek trwa to gdzieś w granicach 3 minut. Czyli tutaj na załadunku jesteśmy w stanie załadować za godzinę 20 wagonów, 1200 ton. Piękny wynik, piękny wynik. Przy ciągłym prowadzeniu do załadunku. Okej, piękny wynik, naprawdę fajny ten proces, bardzo mi miło, że mogą się pojawić też tutaj na powierzchni, już widzom pokazać, jak wygląda proces przygotowania dalej tego węgla już do sprzedaży, czy do huty, czy też do innych odbiorców. Widzowie, drodzy moi kochani, jeśli będziecie chcieli zobaczyć odcinek właśnie na hucie na przykład i co później z tym węglem się dzieje, jak się... Czy na koksowni na przykład właśnie, to też piszcie w komentarzach. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję. Super profesjonalna obsługa, naprawdę. Cieszę się, dla mnie przyjemność. A teraz przenosimy się jeszcze do podsumowania odcinka. Materiał ten realizowaliśmy 2 dni i tak jak powiedziałem na samym początku, był to chyba najtrudniejszy w realizacji materiał na kanale Do Roboty. I podczas montażu zauważyłem, że nie poruszyłem najważniejszych kwestii, czyli jak dostać się do kopalni i jakie są tutaj zarobki. Więc teraz o tym. Aby dostać się do kopalni, najlepiej zajrzeć na stronę, która jest podana w opisie, czyli zarejestrować się w systemie JSW Szkolenie i Górnictwo. Później przechodzimy przez rekrutację, szkolenia w ramach zapotrzebowania kopalń. Pracownicy JSW Szkolenie i Górnictwo po pozytywnej weryfikacji ich pracy są już bezpośrednio zatrudnieni w kopalni JSW SA. Jeśli chodzi o zarobki, informację, którą otrzymałem, wykwalifikowany pracownik może zarobić za dzień przepracowany od 430 do 450 zł brutto. Zaś pracownik niewykwalifikowany może zarobić od 280 do 300 zł brutto za dzień przepracowany. Ważnym aspektem, jeśli chodzi o pracę w kopalni, są dodatki i benefity, takie jak na przykład 14 pensja, barburka czy wczasy pod gruszą. A za 25 lat przepracowanych na dole możemy przejść na emeryturę. Moi drodzy, myślę, że Wam, tak samo jak mi, ten odcinek się mega podobał. Będziecie go udostępniać szerszej społeczności, kanału Do Roboty i swoim znajomym. Zostawcie oczywiście łapki w górę po to, abym miał jeszcze więcej takiej energii przy tworzeniu takich odcinków jak ten. Więc do zobaczenia, piszcie również w komentarzach, jakie inne prace mam sprawdzić, czy to może w hucie, czy w innej kopalni, czy w innym w ogóle miejscu na świecie. Więc piszcie śmiało, subskrybujcie kanał Do Roboty, a ja biorę się do roboty dalej.